Przedstaw się. Juchnin Stanisław Olegowicz. Data urodzenia. 23 listopada lat 89. Miejsce urodzenia. Miasto Kurgan. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na publikację tej rozmowy? Tak. Dlaczego tu jesteś? Zostałem zmobilizowany. Przywieźli mnie tutaj. Co powiedzieli? Oznacza to, że w celu ochrony ludności cywilnej miasta Donieck. Po co je chronić? Nie wiem. Oznacza to, że Donieck stał się częścią Federacji Rosyjskiej. Dlatego nakazano nam chronić ludność cywilną. Czy cywile prosili cię o ochronę? Nikt mnie nie pytał. A przed kim chronić? Nawet nie wiem od kogo, tak po prostu. Powiedziano ci, żebyś chronił. Broń i broń regionu donieckiego. Od kogo? Od Ukraińców? Nie wiem. Pierwsza wersja pochodzi od Ukraińców. Chroń mieszkańców przed nazistami. Kim są naziści? Przepraszam. Od nazistów. Od kogo Od jeszcze? niektórych niedowiarków. Od złych życzeń. Od Amerykanów. Od Amerykanów. Już nie wiem. Okej. Rozbijmy to punkt po punkcie. Od Amerykanów. Jak to sobie wyobrażałeś? Mówię wam, będziecie chronić mieszkańców przed Amerykanami. No cóż, słyszałem, że Amerykanie chcieli zbudować bazę wojskową gdzieś w pobliżu Doniecka. Dlaczego Amerykanie tego potrzebują? Nie wiem. Słyszałem tylko plotki, Tak. że bazy wojskowe na Ukrainie są gotowe do utworzenia, a ich działania będą agresywnie skierowane w stronę Rosji. Tak. To jest złe? Myślę, że tak. To znaczy, po co jest baza wojskowa? Aby zaatakować czy po co? Prawdopodobnie celem ataku na Rosję. Cóż, z jakiegoś powodu nadal muszą zbudować bazę wojskową w kierunku Rosji. Nie sądzisz, że mówisz w czasie przyszłym? Amerykanie musieli zbudować bazę. A wy przypuściliście atak na Ukrainę. Nie zaatakowaliśmy Ukrainy. Nie? I kazano nam bronić Donbasu, który stał się już częścią Federacji Rosyjskiej. To znaczy, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy? Jak mogę to powiedzieć? Powiedz, jak jest naprawdę. Nie atakowaliśmy. Ale nie wiem, jak zaczął się konflikt. Co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku? Tak naprawdę nasi żołnierze Tak. Twoje wojska. wysłali wojska na Ukrainę. Tak. W związku z czym? Nie wiem. Dojdziemy do tego. Chcesz poznać prawdę? Z pewnością. Nie zaatakowałeś. Ale 24 zaatakowałeś. Jak podano w wiadomościach, tak, 24 lutego, tak, nasze wojska poszły w stronę Ukrainy. Pojechali na Ukrainę. Zaatakowali. Aby chronić Donbas. Bo od 2014 roku w Donbasie dzieją się dziwne rzeczy. I z jakiegoś powodu, nie wiem, nasz rząd zdecydował się pomóc Donbasowi. Okazuje się, że dlatego tak się stało. Region kijowski to Donbas. Nie, Obwód czernichowski. Obwód Mikołajew. nie wiem, Region Chersoniu. nie, Ale wkroczyłeś na te obszary 24 lutego. wszystkie obszary, Wyobraźcie sobie, że wkroczyliście ze 180-tysięczną armią w 6 kierunkach. Z północy, z bratniej Białorusi. Z południa i ze wschodu u was jest odwrotnie. Krótko mówiąc, ze wschodu, północy i południa. tak, W tamtym momencie wasz car nie uwzględnił jeszcze w swojej konstytucji obwodów donieckiego i ługańskiego. Zrobił to później, latem 2022 roku. 22. Tak. Zapytałeś mnie. Nie zaatakowaliśmy cię. Teraz zapytam, czy wtedy nas zaatakowałeś? Okazuje się, że tak, zaatakowaliśmy. Jeśli przybyliśmy z 6 kierunków, nie wiedziałem o tym. Dlaczego ci o tym nie powiedziano? Może była o tym mowa w wiadomościach? Nie. Nie, Powiedzieli, że wojska są w obwodzie kijowskim i Kijów skapituluje za 2 dni. Czernigow upadnie w ciągu 1 dnia.
Potem, kiedy wasze wojska zostały pokonane, wszyscy tam odeszliście. Następnie wasze wojska zostały pokonane w rejonie Charkowa, gdzie porzuciliście 200 jednostek sprzętu. Czy słyszałeś o tym? Nie. Nie słyszałem tego. To było tak. Zaatakowaliśmy. Nie wiem, dlaczego zaatakowaliśmy. Spróbujemy się tego dowiedzieć. Mówiłeś to już 1000 razy? Prawidłowy? Nie, nie 1000. Jesteś około 700 z rzędu. W 2022 roku atakowaliście, tak jak w swoim czasie atakowały faszystowskie Niemcy. Czy jesteś okupantem? Co to znaczy? Proste znaczenie. Nie, Nie, dlaczego nie? Udowodnij to. Czy wiesz, co to jest okupant? nie. Nie wiesz? Cóż, okupant zajmuje coś lub kogoś. Zgadza się. Okupant to najeźdźca. Tak, Czy jesteś okupantem? nie, Czy oglądałeś filmy o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej? tak to jest. Czy ci się podobały? Hurra, zwycięstwo. Cała ta historia, Tak, gdzie żołnierz bohatersko rzucił się na czołg, za ojczyznę dla Stalina. Kompletna herezja. Jak nazywano wówczas nazistowskich żołnierzy niemieckich? faszyści. Faszystami nazywano ich okupantami. Ponieważ okupowali i zdobywali terytoria. Dlaczego? Ponieważ kiedyś zdradziecko, jak mówią, najechali terytorium Związku Radzieckiego i rozpoczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana. Stało się to o 4 rano. Wiem to. Tak. Jeśli porównamy Wielką Wojnę Ojczyźnianą, naziści najechali ZSRR i zostali nazwani okupantami. Jeśli porównamy to z waszą armią, która w nocy z 23 na 24 lutego zdradziecko najechała terytorium niepodległego państwa w liczbie 180 000 ludzi w 6 kierunkach wypowiedzenia wojny. Czy można was nazwać okupantami? Najpierw strzelaliście do 80 celów niedokładnymi rakietami. Strzelaliście do pokojowych miast Charkowa i Czernigowa za pomocą min lądowych i rakiet Grad. Uragans. Dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego nasz rząd to zrobił? Nie mogę nawet zrozumieć. Krótko mówiąc, ciekawie było to rozgryźć. Tak lub nie? Interesujące. Tak. Czy chcieli po prostu przejąć terytorium? Tak. Po co? Ponieważ masz niewiele terytoriów. Kilka? Mamy wystarczająco dużo terytorium. Poważnie, prawda? Masz ogromne terytoria. 140 milionów. WoW. Znasz populację kraju. Czy znasz populację Ukrainy? Nie wiem, może 13 milionów. Jeśli będzie nas 13 milionów, a plus 8 milionów wyjechało w czasie wojny za granicę. Tak, Tak mówią i piszą na całym świecie. Co zatem powstrzymało twoją armię? nie wiem. Pomyślmy o tym. Właściwie zastanawiam się, dlaczego w latach 90. Cóż, kiedy ZSRR upadł, a kraje opuściły Unię, Ukraina, Kazachstan, Gruzja, Armenia. A mimo to odeszli. Czeczenia Czeczenia jest częścią Federacji Rosyjskiej. została włączona do składu siłą. Pierwsza wojna czeczeńska, którą haniebnie przegraliście, a potem druga wojna czeczeńska, którą wygraliście. Jak Rosja wygrała. Prawdopodobnie zgodzili się, że Kadyrow zostanie prezydentem. Och, zgadza się, wydali tam mnóstwo pieniędzy. Dali wszystkim pieniądze, a Kadyrow zabił swoich rodaków i wszystkich przekupił. Widzę, że w przeciwieństwie do wielu innych kolegów interesowałeś się historią. Spróbujmy znaleźć odpowiedź. Po co? Do cholery. Putinowi to potrzebne. Tutaj w zasadzie nie wiem dlaczego. Aby być bliżej Europy. Nie wiem dlaczego. Węgiel też. Nie wiem. Może jakieś kontrakty gazowe? Też nie wiem. Nie. Morze Azowskie nie jest aż tak duże. Nie wiem. Populacja. Dodaj kolejne 40 do 140 milionów. Co myślisz? Zasoby? Terytoria? Ale prawdopodobnie nie ma zbyt wielu zasobów. No nie wiem. Dla mnie to po prostu jakiś nonsens. W Rosji jest tak wiele terytoriów, że nikt tam nie mieszka. Może więc wymyślmy to. Możesz wymyślić to sam. Jako obywatel Rosji. Dlaczego do cholery tu jesteś? Po co? Jaki jest cel? Cóż, jest to mało prawdopodobne.
Może wyjaśnij znaczenie słowa denazyfikacja. To powiedział twój król 23. Denacyfikacja? Co to jest? Jakiś reset? Denacyfikacja. Och, to. Nie wiem, dlaczego tu jesteśmy. Wróćmy do roku 2014. Może tam jest odpowiedź. W 2014 roku włamaliście się do Doniecka i Ługańska. Zaanektowaliście Krym. Twoja armia to zrobiła. Donieck. Ługańsk żył i że powinieneś otworzyć statystyki śmiertelności za 8 lat, o których mówisz. W 2021 roku zmarło 25 osób. To są oficjalne statystyki DNR. 2021. To są oficjalne statystyki DNR. Możesz je pokazać? Wiem, że Ukraińcy teraz ostrzeliwują. No cóż. Ukraińcy ostrzeliwują Donieck niemal codziennie. Ofiarami stały się 3 lub 4 osoby. I tak cały czas. Tak, może. Więc co tu jest? Stale. Więc co? Cywile też. To w porządku, że 3 dni temu zniszczyłeś wejście do spokojnego miasta Human. 23 trupy, 5 dzieci. Rakiety manewrujące. Czy to w porządku, że w teatrze dramatycznym w Mariupolu zamordowaliście 300 dzieci bombami odłamkowo-burzącymi? I Charków. Północna Saltówka. Dzielnica mieszkaniowa. O 4 rano 480 salw z gradu. Czy to się nazywa, że nie strzela się do cywilów? Pokazuję wam oficjalne statystyki. Liczba osób zabitych w wyniku działań wojennych na Ukrainie w ciągu 8 lat. W 2021 roku 25 osób. W przyszłym roku 26. W 2014 roku 2084 osób. Powyższe informacje dotyczą wyłącznie zgonów cywilnych. Informacje te obejmują zweryfikowane informacje od przedstawicieli DNR i LNR. Z komunikatu prasowego urzędników LNR wynika, że w 2021 roku zginęło 8 osób, a DNR 1. Przeglądałem dzisiaj statystyki z innym jeńcem wojennym. Codziennie na rosyjskich drogach w wypadkach drogowych giną 44 osoby. Codziennie na twoich drogach giną 44 osoby. A tutaj, w DNR, w ciągu całego roku zginęło 25 osób. Czy była tam wojna? Nie. Nie. To nie pasowało twojemu królowi. I postanowił zająć Kijów. W 3 z pierwszymi jeńcami wojennymi rozmawialiśmy 25 lutego rok temu. Wowa i ja rozmawiamy z jeńcami wojennymi już od roku. Po prostu kazano ci jeść przez 3 dni. Powiedziano nam to samo 2 lub 3 dni. Więc odpowiedz na pytanie. Co tu robisz? Nie wiem, co tu robię. Czy w ten sposób można wygrać wojnę? Nie. Kiedy żołnierz nie wie, po co tu jest? Kiedy powiedziano wam, że wojna się skończy. Nikt nic nie powiedział. Żołnierz musi wiedzieć, kiedy wróci do domu, kiedy nadejdzie zwycięstwo. Nikt nam nic nie powiedział. Po prostu nas zmobilizowano i sprowadzono tutaj. Nie powiedzieli. A co jeśli odmówisz? Nawet nie wiem, czy kara więzienia wynosi 15 czy 10 lat. Fajny schemat. Jakie inne opcje miałeś? Co jeszcze? Mógłbym tu przyjechać, żeby chronić cywilów. Nie musieliby być chronieni. Gdybyś tam nie przybył. Tak to jest. Ciekawe. Tak, wiele ciekawych rzeczy. Czego nie wiemy. Cześć. 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 Gdzie Czy jest mój mąż? wyrażasz zgodę na publikację rozmowy? Zgadzam się. Pokaż mi mojego męża. Dlaczego jesteś taki bezczelny? Pokaż mi swojego męża. Dlaczego do cholery mam? Bo jestem taką żoną. Bardzo kocham mojego męża. No i co? No cóż. Dlaczego tak do mnie mówisz? Dlaczego? Ponieważ mówisz niezrozumiałym dla mnie tonem. W jakimś porządku. Muszę coś dla ciebie zrobić. Nie jesteś zażenowany tą sytuacją? Poczekaj. Człowieku. Czy wiem? Kim jesteś? I Wiem co? doskonale, wiem absolutnie dokładnie. Kim jesteś? W tej chwili jesteś prowokatorem. Powiesz. Na przykład.
że mój mąż przynajmniej raz zabił przynajmniej jednego Ukraińca. Czy zabił chociaż jednego? Nie przeprowadzałem u niego żadnych badań. Nie jestem policjantem. Jeszcze wszystko przed nim. Dlaczego więc? Dlaczego więc wierzysz w ogóle? Dlaczego taki jestem? Jak się tam dostał? Przybył tam w ramach mobilizacji. Czy wiesz, co to jest Ja mobilizacja? wiem. Czy naprawdę przyszedł do naszego rządu i powiedział, chcę podpisać umowę? Pójdę zabić Ukraińców. Moja babcia jest Ukrainką. Mieszka w Odessie. To człowiek, który całkowicie należy do swojego stanu. Nie jest wolontariuszem. Nie jest zleceniodawcą. Jest nikim. Został powołany Właśnie do służby powiedziałeś wojskowej. kluczowe słowa. Jest nikim i jest całkowicie. Jest nikim. I całkowicie należy do swojego państwa. Tak. Należy do waszego króla, a wasz król chciał i zdecydował, że uda się do obcego kraju i w nim umrze. Oto cała esencja waszego kraju. A kiedy ty? Proszę powtórzyć. Jaka jest zatem istota Ukraińców? Bronimy się w domu przed najeźdźcami takimi jak ty. Nie możesz tego zrozumieć. Nie jesteście okupantami. Dlaczego nie jesteście okupantami? Ponieważ mój mąż nie poszedł na wojnę. Mój mąż poszedł się bronić. Powiedziano mojemu mężowi, że pojedziesz bronić terytorium, które już należy do Federacji Rosyjskiej. Czy odpowiedziałeś na pytanie, jak to terytorium stało się częścią Federacji Rosyjskiej? Nie chcę odpowiadać. Spróbuj. Mówię ci. Nie. Co mam odpowiedzieć? Czy jestem prezydentem tego stanu? Albo CEO. LNR i DNR zostały uznane przez Federację Rosyjską. Czy wiesz, że odbyło się referendum? Referendum osiągnęło, czyli porozumienie, że chcą stać się częścią Federacji Rosyjskiej. Mój mąż został wywieziony na terytorium Federacji Rosyjskiej. Już na terytorium czynne Federacji Rosyjskiej. Tak lub nie. To absolutnie nie jest prawdą. Powiedzcie też, że Krym został zaanektowany zgodnie z prawem i zasadami. I Kiedy rozmawiałeś z teraz wiem, że mój mąż został schwytany. Proszę cię o pokazanie mi Tutaj mojego on męża. siedzi. Twój mąż, on jest tu. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z babcią z Odessy? Ostatnio. Kiedy? Jak niedawno? Cóż, prawdopodobnie 3 tygodnie temu. Co ci powiedziała? Ona jest teraz w USA. Jest w USA? Teraz wszystko jest jasne. Kiedy wyjechała do USA? Mieszka tam jej córka. Jeszcze przed wojną? Zanim Twojej babci nie ma na Ukrainie. Nie rozmawiajmy o tym. wyjechała nie tak dawno temu. Kiedy zaczęła się wojna? Dlaczego odeszła? Jesteście wyzwolicielami. Dlaczego odeszła? Kiedy Majdan się zaczął. Odeszła. W którym roku rozpoczął się Majdan? To był rok 2014. Oznacza to, że nie masz babci na Ukrainie. Twoja babcia, ona. Mój wujek jest w Odessie. Nie wyjechał. Jest tam. Kiedy z nim rozmawiałeś? Kiedy z nim rozmawiałeś? Rozmawia z nami zupełnie normalnie. I co on mówi? Cóż, powiedział dziękuję. Dziękuję. Nie będę teraz rozmawiać przed kamerą. Czyli mówi ci, dziękuję za rakiety, które lecą w kierunku Odessy, gdzie giną cywile. On nie jest przeciwko nam. Nie jest przeciwko nam. Podaj mi jego nazwisko. Imię. Patroni, dowiem się za 15 minut i zadzwonię do niego. Witaj, kochanie. Witaj. Kochanie. Witaj. Jak się masz, cienki? Czekamy na ciebie. Czekamy na ciebie i kochamy cię. Od pierwszego dnia wiemy, że zostałeś Tak. schwytany. Robimy wszystko, żeby cię stamtąd wyciągnąć. Twój syn na ciebie czeka. Ja czekam na ciebie. Kochamy cię bardzo. Bardzo. Staś, nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak bardzo cię kochamy. Ja też was wszystkich kocham. Ja też was wszystkich kocham.
Wszystko w porządku. Tak, wszystko jest w porządku. W porządku. Tak, Tak. wybili ci zęby. Znalazłem twoje filmy na Telegramie, gdzie udzielasz wywiadu gdzieś w piwnicy. Widziałem, że masz wybite zęby i połamane palce. Wszystko w porządku. Czy używają siły? Nie. Wszystko jest w porządku. Wszystko w porządku. Jest w porządku? Tak. Kochanie, powiem ci tylko jedno. Trzymaj się. Kochanie, wyciągniemy się. Myślisz, że niewiele przeżyłam, kiedy mój mąż był w niewoli? Myślę, że niczego nie doświadczyłeś. Dlaczego moje dziecko przez cały rok 2022 przesiedziało w piwnicy, a wy mieszkaliście tam spokojnie? Odpowiedz mi na to pytanie, a wtedy zrozumiem. W jakiej piwnicy było twoje dziecko? W zwykłej piwnicy, żeby w razie upadku rakiety nie zginął. W schronie przeciwbombowym. Dlaczego to przez takich ludzi jak on moje dziecko nie chodziło do szkoły przez cały rok 2022? Dlaczego Ukraina twierdzi teraz, że to Ukraina, a nie Rosja? Czy ty Strzela. w ogóle jesteś przy zdrowych zmysłach? Czy ty rozumiesz? Donieck został ostrzelany 2 dni temu. A wasi ludzie z DRL mówią, że to byli Ukraińcy, a nie 2 Rosjanie. dni temu zniszczyłeś rakietą wejście do budynku mieszkalnego w Humaniu. 23 trupy, 5 dzieci. A wcześniej w Dnieprze, a wcześniej w Odessie, a wcześniej w Kijowie. I to dzieje się każdego dnia. Wystrzeliwujesz swoje rakiety z Morza Kaspijskiego. Czy już całkiem zwariowałeś? Może otworzysz coś innego niż Hannelone? Nieprzyjemnie jest mi rozmawiać, kiedy mi mówią. Ta rozmowa nie jest o niczym, kiedy osoba. Jest mózg i są zombie. Są też zombie bez Cóż, mózgu. przykro mi, jest po prostu na krawędzi. Jakie ona ma nerwy? Dlaczego nie miałbym być na krawędzi? Nie mam dziecka? Nie mamy dzieci? Dlaczego możesz tu położyć się spać i się nie obudzić? Ponieważ twój król postanowił zniszczyć wieżowiec. Kim są tutaj faszyści? Po cholerę jej mąż tu przyszedł? Po cholerę ona do mnie dzwoni? Czy wy Rosjanie kiedykolwiek się obudzicie? Pierwszy raz w życiu jestem tak zdenerwowany. Przepraszam za moją żonę. Nie, bo nie rozumiem. Jak można nazwać białe czarnym? Jak ona może tak mówić? Nie poszedł na wojnę. Nie brał udziału w wojnie. Jesteś w niewoli. Jakimi koncepcjami powinniśmy się kierować w tym życiu? Czy jesteś jeńcem wojennym? Tak. Czy naruszam twoje prawa? Nie. Podniosłem głos. Czerwonemu Krzyżowi się to nie spodoba, ale kiedy ona mówi, że jej mąż nie jest wojskowym, wstąpił do wojska, dał się oszukać i w ogóle nie poszedł walczyć, ale to już jest jakiś cyrk. To nonsens, sam to rozumiesz. Jak to działa? Cóż, nie jestem wojskowym. Jestem zwykłym obywatelem Federacji Rosyjskiej. Teraz powtarzasz jej słowa. Jesteś zwykłym obywatelem, który trafia do niewoli jako jeniec wojenny. Czy znasz status kombatanta? Słowo jest takie. Nie. Kombatant. Czy wiesz, kto to jest? Nie. To mężczyzna, który był w mundurze z insygniami. Otwarcie nosił broń i został schwytany. Nazywa się ich kombatantami. To nie jest to obraźliwe słowo. Nasza armia to kombatanci. Czy policjant to kombatant? Nie. On jest policjantem. Nie. Strażak to kombatant? Nie są uzbrojeni. Tak. Jest nieuzbrojony. Dlaczego ci idioci biorą naszych strażaków do niewoli? Nie wiem. Po co brać do niewoli cywilnych lekarzy? Nie wiem. Po co brać jeńców policyjnych? Pewnie dlatego, że mają broń. Nie są wojskowi. Wkraczając do miast 24, schwytaliście wszystkich, których spotkaliście. Burmistrzowie miast, radni samorządowi. Sam wziąłeś jeńców. Armia terrorystycznych rabusiów będzie twierdziła, że jesteś cywilem, który nie chciał walczyć. Jesteś osobą, która nie chciała iść do więzienia, więc wysłano cię na śmierć w obcym kraju. Przepraszam. Czy ma pan coś do powiedzenia? Nie. Myślę, że nie. Cóż, to. A jednak się zainteresowałem. Ta cała zagmatwana sytuacja. Spróbuję dowiedzieć się więcej. Nieporozumienia. Będę studiować historię. Nie będziesz niczego szukać ani oglądać. Cienki. Czy dotrzesz do swoich ludzi? Naszą tradycją jest, że jeńcy wojenni pytają swoich przyjaciół,
Czy powinni tu iść, co należy ze sobą zabrać? Nie. Co zabrać ze sobą? Nie musisz niczego ze sobą zabierać. Przyjdź i umrzyj tutaj. Nie ma tu nic do roboty. Dosłownie. Idź umrzeć, a dadzą ci wszystko, czego potrzebujesz. Weź czarną torbę.